Dzień dobry moi kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Manchester, w Chinatown. I jesteśmy w restauracji, która się nazywa tak. Nie czytam w tym języku, nawet nie wiem, czy to jest chiński, czy japoński. Nie chcę być... Maki ramen. Nie chcę być... Maki ramen się nazywa? Tak, maki ramen się nazywa. Nie chcę być disrespectful. Jesteśmy w restauracji pana Teddy Lee. Teddy Lee to był szef, który studiował Sushi Akademii w Tokio. I to jest kuchnia tokijska. Japońska kuchnia. Założona ta kuchnia była w 2015 roku. Powiem wam szczerze, byliśmy bardzo przekonani, żeby iść obok do Gordona Ramsaya, ale jak zobaczyłem ceny, to stwierdziłem, że nie jesteśmy ubrani na te ceny. Więc jesteśmy tutaj, bo będę teraz rasistą chyba. No nie będziesz stwierdzasz fakty. Jesteśmy w Chinatown i są tu ludzie po prostu Azjaci. Jest ich mnóstwo, więc musi to być dobre. Czy będzie dobre? Się przekonamy. Mam ochotę bardzo wielką na ramen i muszę powiedzieć, że jest tutaj ramen z tym boczkiem takim zawijanym, który jedliśmy w żarach, który po prostu wyrzuciłem tak ohydny. Więc tutaj damy szansę jeszcze raz temu boczkowi. Mam nadzieję, że będzie lepszy. Aczkolwiek w Polsce w żarach ten pan też był w Japonii i się uczył. Tak, też się uczył w Japonii. Moim zdaniem mu to nie wyszło, ale to jest moje zdanie. Może, no nie było tylko moje zdanie, bo podzielili moje zdanie bardzo często ludzie i stwierdzili, że faktycznie ten boczek był paskudny. Pizza była wybitna, ale ten boczek taką świniną dał. No nie, ten boczek nie był dobry, więc zamówimy to samo tutaj z tym boczkiem. Zamówimy rameny. Mamy wielką ochotę na ramen. Powiem wam szczerze, moja Jola spróbowała ramen dosłownie miesiąc temu czy 2 miesiące temu w Wagamama. Nigdy nie próbowała ramenu, ja się zawsze zachwycałem i spróbowałem i mówi, Boże, jakie to jest dobre, więc wpadliśmy na ramen tak naprawdę. Ale że jesteśmy i u nas nie ma maki ramen, to potestujemy więcej. No dokładnie, także będziemy testować dzisiaj Japonię. Tak więc zaczynamy od soku jabłkowego o nazwie Sapporo Premium Beer. Tak się nazywa ten sok jabłkowy, nie wiem dlaczego. Bardzo gładki, taki bezpłciowy bardzo. Spróbuj, pomyję takie. Dziwne. A tam oto jest bęben, za każdym razem gong, bęben. Za każdym razem jak ktoś wchodzi, to obsługa robi bum, a kuchnia krzyczy jest coś w tym stylu, nie wiem, nie mówię po chińsku, japońsku. Okej, cały czas ktoś krzyczy jak się masz z kuchni, to chyba znaczy, że danie gotowe, nie wiem, wychodzi. Gyoza. Mamy pierożki gyoza, 6,80 za 5 pierożków. 6,90. Okej, sos sojowy, fajna łódeczka. Ciasto cieniutkie, bardzo aromatyczne nadzienie, dużo warzyw w tym. Kurczak nie jest tak mocno wyczuwalny. Taki bardzo słabo wyczuwalny. Ciasto jest mięciutkie, takie chrupiące tutaj na krawędzi, podsmażane. Jest to takie jednokęsowe danie, bym powiedział. Różnica między tą gyozą, a tą, co jemy w Wagamama, jest taka, że to jest świeże. Aż uderza ta świeżość tych warzyw i tego mięsa. Jest to fajne, soczyste w środku. Na pewno jest mniej przysmażone. Jest mniej wysuszone, jest to świeże. No właśnie, jest mniej wysuszone, bo tam jednak jest takie dosyć mocno. To jest po prostu, zobaczcie, te ciasteczko jest, zobaczcie, to się po prostu ugina, a tu jest chrupkie. To jest podsmażane, wiadomo, gotowane, podsmażane. Świetne danie. Wydaje mi się, że w Wagamamie są może troszkę bardziej przyprawione, ale te jakoś mi bardziej smakują. Te są bardziej świeże. Tu każde warzywo osobno, można powiedzieć, nie? Bardzo fajne, bardzo fajne. No to jak już przyszły, to spróbujemy. Dynamite prawns, czyli krewetki w dynamicie. Czekaj, bo mi sos kapie. Jest tego sosu naprawdę mnóstwo. Czy to są krewetki w tempurze, nie? Czy z tempurą? O wow. Ja pierdzielę, jakie to jest dobre. Krewetki są w cieście, w tempurze, podpiekane, są chrupkie,
Nie są takie rybowate. Nie mają takiej struktury. Nie mają posmaku rybnej. 6 kawałków kosztuje 9,90. Słyszeliście bębenek? Moim zdaniem one są w jakimś cieście, bo naprawdę chrupią. Taka skorupka jest chrupiąca. Nie są te krewetki w skorupce, żeby nie było. I ten sos jest bardzo, bardzo pikantny, bardzo kremowy. Jest po prostu wybitny. To jest nowe danie w menu. Przychodzi tu na takim właśnie menu specjalnym, specials. Powiem Ci, to jest wybitne. To jest naprawdę dobre. Co myślisz o tym? Sos jest tak pikantny i tak kremowy, aż dziwne. Na tym jest poćwiartowany bardzo małe kawałki szczypiorek, który dodaje tylko do tego dania naprawdę fajnej chrupkości. Sam ten sos Ten sos jest wybitny, on jest taki właśnie pikantny, ale kremowy. kremowy, taki jakbyście wzięli naprawdę gęstą śmietanę, dodali do tego chili. To jest tak, no idealne danie, Ci powiem. Dawno nie jadłem tak dobrych krewetek. Wiesz co, czuć tutaj jakąś malutką panierkę, prawda? Ale to nie jest tempura, to nie jest taka... Nie, to jakoś coś bardzo mało musi być. Ale czuć tą chrupkość tych krewetek, samych krewetek. One są świeżutkie. Są świeżutkie, ale ja właśnie kiedyś tego nienawidziłam. Ale to jeszcze chyba musiałam do tego Że można po prostu, przegryźć przegryzanie tej krewetki No. samej, takie Ale chyba musiałam do tego dorosnąć, bo w tym sosie mi to wcale nie przeszkadza. jest wybitne to, naprawdę smaczne. dobre. Bo To zobaczcie, jest- jak dużo widać tego chili, nie? No jest tego chili naprawdę mnóstwo, ale ten sos jest po prostu coś niesamowitego. Bardzo mi to smakuje. Zaraz moje ability of poruszanie się pałeczkami zniknie, bo palce mnie bardzo bolą. Cudne, a nie poruszanie się. Że wzięliśmy. Się zastanawialiśmy, żeby wziąć w cieście, w tempurze. W tempurze. No to jest wybitne. Ja Ci powiem, sam ten sos jest, kurde. Chyba poproszę o naan bread, żeby maczać w tym sosie. Rewelacja. Świetne danie. Świetne danie. Ile to kosztuje? 9,90. Troszeczkę steep na 5 krewetek, ale powiem na 6, ale powiem, że jest naprawdę zacne. Znowu ktoś przyszedł. Ruch jest tutaj ogromny. Po prostu ludzie przychodzą dosłownie co minutę. Poprosiliśmy o większy stolik, bo jednak trochę tych dań jest tutaj. Byśmy się po prostu nie zmieścili. Te krewetki wymiatają, po prostu wymiatają. Okej, moi drodzy, danie główne, na które tutaj przyszliśmy, zamówiłem hell ramen, czyli diabelski, piekielny ramen. To jest gotowane na tonkotsu. Tonkotsu to jest rosół ważony na kościach świńskich. Brzydko to powiedziane. Na wieprzowinie. Wieprzowych, Kości wieprzowe. To jest gotowane 8 godzin i do tego jest ten boczek taki. Nie wiem, czy pamiętacie, na moim kanale robiłem ten boczek właśnie w żarach. Dim. W didim. I ten boczek był grubości mojego palca, tu jest bardzo cienki. Pokaż jeszcze raz, bo nie wziąłem. No i wiesz co, i może to właśnie jest ta różnica? Ten boczuś mi psuje cały smak tego wszystkiego, ciągnie się on niesamowicie. Zobaczcie, jakie to są kawały tłuszczu. To jest po prostu... Ja lubię tłuste żarcie, ale to moim zdaniem to jest niejadalne, jeżeli... Że po prostu tam było za grubo i to było takie disgusting. I ten boczek się nazywa szaschu boczek. On jest też w wielogodzinnej obróbce poddawany w occie, w sosie sojowym, w sake i cukrze. Dobra, próbujemy ten 8-godzinny rosołek Ostry. na kościach. Ostry. O ja pierdzielę. Czuć świninę? Jest pikantny. Jest bardzo, bardzo pikantny. Rosół jest wybitnie aromatyczny. Jest gładziutki. Nie czuć w ogóle tu świniny żadnej. Jednak ta ostrość przeważa w tym wszystkim, ale to jest takie aż słodkie, bym powiedział. Thank you. Yeah, everything so good? Everything So far so good. Thank you. Enjoy. Rosołek dużo lepszy niż Wagamama. Dużo lepszy.
pokaż tak normalnie podnieść, żebyśmy pokazali widzowi, jak duża jest ta miska. No miska jest przeogromna, ale czy jest tego rosołu tak dużo? No jest na pół łyżki dosłownie. Także miska ogromna, ramenu niewiele. Okej, spróbujemy ten makaron. Okej, bierzemy makaron, jak mi się uda. Wcześniej mi się udało. Świetny makaron. Zobaczcie na ten makaron. Ostre? Poszło w złą dziurkę i powiem wam, że to jest piekielny ramen. Jest, o kur... Powiem tak, ten ramen jest wybitnie pikantny. Jak napisali hell, tak jest. Nie jest to windalu. Jeszcze pociągnąłem makaron w złą dziurę, więc prawie się zadławiłem. Ale muszę przyznać tak, makaron nie jest za twardy, nie jest za miękki. Jest za długi, moja żona będzie krzyczeć na to, bo jednak ciągnie się niesamowicie. Ja wciągam i wciągnąłem po prostu, poszło nie tak, jest bardzo dobry. Warzyw co prawda nie ma tutaj za dużo. Czy ja mam tu jajko? Masz, przykryłeś makaronem. Okej, dobra, spróbujmy ten boczek. Jest boczek, podobny smak jak Didim. Czuć to jest Ten boczek, czuć świninę, nie tak bardzo jak w Didim, bo tam waliło knurem jednak. To było takie aż nieprzyjemne. Tutaj ten boczek nie jest taki tłusty, on jest po prostu fajnie wytopiony, chociaż widzicie tą białą skórę jeszcze tu, na tym, ale podobny smak, ale nie zatłuszcza i nie jest obrzydliwe. Czyli Wiesz, o co chodzi? tam po prostu były za Za grube. grube plastry. On chciał dobrze pewnie, żeby nie było, że żałuje, a może właśnie źle to wyszło w ten sposób. Tutaj tłuszcz z tego boczku po prostu się rozpływa. Tam zostawał. To było takie nieprzyjemne do jedzenia. Tu jest zupełnie inszość. Czyli nauczył się dobrze, można powiedzieć. Jakby ukroił lżej. No ale jesteśmy prawdziwej teraz japońskiej kuchni i muszę powiedzieć, że jest dużo lepsza jak Wagamama. Wagamama to sieciówka. Nie sądzę, żeby mieli takich kucharzy jak tutaj. Tu jest coś wybitnego. Jest to pikantne. Ja nie czuję tutaj nic więcej, tylko pikanterię. Może niepotrzebnie, ale ja lubię jak mi coś kąsa. Okej, Yoli ramen to jest chicken ramen. Karasz, czyli chicken właśnie, kurczak w takich małych kąskach na raz. No i mamy broth, czyli ten rosołek. Spróbujmy. Oj, twój rosołek jest taki bardzo warzywny, też słodkawy, fajnie gładki, w ogóle nie pali, tak jak moje. Jest naprawdę dobry. Bardzo wyczuwalna to jest słodycz. W tych japońskich daniach cukier przeważa, muszę powiedzieć. Ok, spróbujmy tego kurczaka. Bardzo dobry, powiem ci, twój ramen jest bardzo dobry. Znowu ktoś przyszedł, znowu pukają w bęben, w gong. Ale mi wziąłeś największy kawał. Weź mniejszy. Wszystkie takie. Tu jest najmniejszy. Okej, mamy chickena. Panierka chrupiąca, jednak w tym rosole już nasiąknęła tym. 10 minut swój nagrywałeś. Panierka nasiąknęła już, ale to wcale nie przeszkadza, bo on nadal jest miejscami chrupiący, bo leży na wierzchu. Ja wziąłem ten ze spodu, ponieważ był najmniejszy, bo żona krzyczy, że biorę największy. Makaron identyczny, czyli nie za miękki, nie za twardy. To mamy, to nie jest imbir, to jest pędy bambusa. Powiem szczerze, wolę mój. Jest bardziej kąśliwy. Ja lubię ostre rzeczy. To też jest dobre. Ten kurczak jest wybitny, fajnie usmażony. To nie jest pies kurczaka, to są udka, bo to jest inna struktura mięsa. Jest to naprawdę pyszne. Dużo lepsze niż Wagamama. 13,90 siła umami, cokolwiek to znaczy. Napiszcie w komentarzu, wyjaśnijcie, bo ja nie wiem. Także zamieniamy się z powrotem i kończymy swoje. Ja teraz wreszcie będę jadła swój, ale zaraz tutaj pogrzebię Wam. I zobaczycie, tak się wydaje, że bardzo mało jest tego wywaru. Tutaj bardzo dużo makaronu, kurczaka tego.
bardzo ładnie pachnie, bardzo, bardzo aromatyczny jest ten rosół, wywar. No jest przepyszny, ale patrzcie, większość jest po prostu makaronu. Ale pycha. Edycja tego filmu będzie taka, że będą bardzo szybko wycinanki, bo jest muzyka i napierdziela tak mocno, że ciężko będzie cokolwiek stąd wyciąć. Także przepraszam, to mojego. Dobra, próbujemy radzia. Ups. Na telefon spadł. O, to tak fajnie trzeba poczekać trochę, aż ta ostrość dobije. Ale tak na maksa mocno chili czuć, co? Pali nieziemsko, ale... Tak po jednej łyżce nie. Ale... Weź drugą. No nie chcę drugiej, nie chcę Weź drugiej. drugą. Nie chcę drugiej. Moje, tak jak mówiłeś, moje jest bardziej właśnie słodkie, słodziutki, taki przepyszny. I jest praktycznie w ogóle nie ostry. Bardzo aromatyczne. No wszystko jest bardzo aromatyczne. Nie pamiętam już tego z Wagamamy. Też mi się wydaje, że było troszeczkę bardziej przyprawione niż tutaj. Jakimiś takimi ulepszaczami może? Takie aż sztuczne. No, że aż takie trochę, no bo Wagamama ogólnie ma takie właśnie, że jest pyszna jest, ale no czuć, że tam jest glutaminian wszędzie, uzależniający. Talerze są ogromne, rosołu jest mało, makaronu jest dużo. No jest bardzo dużo, nie? Ale można się tym najeść przez ten makaron. Jedno, co muszę powiedzieć, chodzi tutaj kelner, który ciąga bardzo nosem. I ciąga nosem, nie myślę, że ciąga nosem, tylko robi coś jeszcze gorszego. Odbiera mi to po prostu przyjemność z jedzenia. To jest po prostu ohydne, co on robi. Ale jedzenie mają naprawdę wybitne. Zostało się tyle makaronu. Moja żona upadła. I powiedziała, nie chcę więcej, zabierz mnie do domu, chcę spać. Miska duża, mało płynu, ale porcja naprawdę taka okej. Makaronu jest aż za dużo. No za dużo, jeżeli ktoś, no zrobisz się samym tym ramenem. No dajesz się. Dajesz się do końca samym ramenem. Także tyle zostało. Mojego zostało też bardzo dużo, zobaczcie. Jest to pikantne. Ja mówię, że nie jest. Twoje jest pikantne? No to ja już nie czułem może. Jest to naprawdę, naprawdę pikantne, ale w przyjemny sposób. Znaczy nie wiem, jaką macie odporność na ostrość. Ja mam dość wysoką, ale troszeczkę mnie pokonało. Jeszcze nie w tą dziurę wleciało, to już w ogóle to jest tragedia. To nie wiadomo, co robić. Czy krzyczeć, czy płakać, czy kaszleć. Ja się zastanawiam właśnie, czy widzowie też mówią, słyszeliście znowu długą, czy widzowie też mówią, że nie w tą dziurę wleciało, bo ja kiedyś to przetłumaczyłam na samym początku dokładnie na angielski, bo A. się tak na mnie patrzyli z takim, No bo dokładnie jak przetłumaczysz na angielski, to w ogóle no po z polsku, drugiej strony. no po polsku też za dobrze nie brzmi, ale no tak się mówi, w drugą dziurkę mi leciało. No, wrong hole. Okej, ramen zacny, muszę powiedzieć, ale najbardziej mi te krewetki, Dynamite Prawns, to było coś wybitnego. Okej, teraz mamy sushi z gotowanym łososiem w tempurze i ostrym majonezem. Do tego oczywiście marynowany imbir, ja bardzo lubię i Ola nienawidzi. No i wasabi musi być. No to co? Maczamy. O, tempura bardzo, bardzo chrupka, już to czuję. Nie wiem, czy dam radę to. Już palce wysiadają. Tak to jest przy artyretyzmie. Po prostu czasami działa, czasami nie. Więc radzimy sobie inaczej. Tego spicy majonezu w ogóle nie czuć. Ta tempura, czyli chrupiąca Panierka. otoczka, panierka, odbiera strukturę tego sushi. Ja nie jestem fanem sushi bez surowej ryby. Takie jednak zamówiliśmy. Jola nie lubi surowej ryby. Ja zjem wszystko. Tak, no jak na sushi całkiem ciekawe. Nawet ryż tutaj ma smak. Nie jest to biały, zwykły ryż. Jest to jakoś przyprawione. No widać, że to jest takie ciemnawe. Nie wiem, może dlatego, że to było podsmażane w tym panko. To było polowane sosem teriyaki, jednak to panko, zobacz, ono jest bardzo chrupiące. Ono wygląda jak usmażone. Ta rolka podejrzewam, że smażyła się. Smażone, no? Także ten ryż nasiąknięty jest tłuszczem, co mi w ogóle nie przeszkadza. Jest to naprawdę dobre.
nie jestem fanem łososia, tym bardziej gotowanego. No to wiem, to ty, a teraz ja powiem właśnie jako fanka łososia gotowanego. Wybitne. No dla mnie to jest tak przepyszne, to jest tak dobre. Właśnie ta panierka tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo robi i tak jak powiedziałeś, że ten, tak jak mówisz, że ryż jest przyprawiony, to faktycznie sprawdziłam w menu, on jest po prostu polany już sosem teriyaki, tak jak mówiłeś, dlatego właśnie tak smakuje, że nie czuć takiego zwykłego ryżu. No dla mnie to jest przepyszne, nie dość, że pięknie, fancy wygląda, to takie, wiesz, to takie babskie, takie instagramowe. No właśnie nie przypomina mi to sushi takie jakie lubię, że wiesz, że czuć ogórek, czuć awokado, czuć rybę i czuć ryż i czuć jeszcze liść ten zawinięty. No bo tamte to takie maki zwykłe, nie? Takie najzwyklejsze maki. Ja chyba takie najbardziej lubię. To jest fajne, bo to fajnie wygląda, fajnie chrupi, ja lubię jak chrupi. Wróciłbym na to, powiem Ci szczerze, bo jest zacne, ale nie smakuje mi to jak sushi. Kurde, no brakuje mi tego, wiesz, idziesz na sushi i jesz to jest dobre, ale to nie jest sushi moim zdaniem. No to już jest takie sushi przedobrzone, można by tak powiedzieć, nowoczesne. Nowoczesne, tak, dobrze powiedziane, bo ja w sushi szukam smaku ryby i ryżu. Tutaj za 8 rolek płacisz, mój drogi, bo to ty płacisz 12,50. Nie jest źle moim zdaniem. 12,50 i to jest pyszne, to jest naprawdę, naprawdę dobre. Imbir jest świeżutki, to jest marynowany. Uwielbiam, to ma taki fajny posmak. Wasabi nie jest zbyt mocne, bardzo kremowe. No nie kąsa tak bardzo. Jak pamiętasz, kiedyś byliśmy na święta i mój teść w świętej pamięci kazał mi tarkować chrzan. Nie kazał, tylko poprosił. No, ja mówię, ja jestem odporny. Tak? No to dawaj. Wziąłem kawałek, Boże, jak mnie sponiewierało, ale teściu się śmiał ze mnie. Ale to były dobre czasy. Dobre to jest, no muszę powiedzieć, że jest to dobre. Ja bym zdecydowanie na to wróciła, a poczekaj, już ci powiem, jaka jest druga rolka. Okej, druga rolka, 8 kawałków za 10,90. I tu mamy tak, tu mamy ryż, który bardzo lubię. I tu mamy chicken katsu z ogórkiem. Ale ogórek pięknie posiekany. Właśnie to jest taki, ale mi się łapy trzęsą. Jeszcze trzymam te pałeczki, ale za chwilę one odlecą. Dobra, zamoczymy w sosie, tak jak powinno być i próbujemy. Już bardziej? No to jest sushi, ale znowu muszę powiedzieć, wolę sushi rybne. Ten kurczak jest dobry, to jest pierś z kurczaka. Jest taka twardawa. Przypuszczam, że to ta sama pierś, co dają do chicken katsu danie. No pewnie tak, no chicken katsu, ogórek wyczuwalny, kurczak bardzo wyczuwalny, bo jednak struktura mięsa z piersi jest sucha i sztywna. I tu tak jest. Ryżyk świetny, bardzo klejący. No i na to ten sezam i czarnuszka to jest? Czy to czarny sezam? Dwa sezamy. Powiem Ci, świetne. Z chęcią bym zamienił kurczaka na rybę. I to by było dla mnie danie perfekcyjne. Imbir musi być. To też musi być. Powiem Ci, że tutaj się przyznam rację. Wolałabym z rybą. No takie nietrafione trochę. Dobry. Nie jest to złe, No dobry, ale nie. ale jednak bym nie kurczak zamówiła. nie Kurczak pasuje. jest za suchy, no trochę nie pasuje. Myślałam właśnie, że to będzie jakiś taki katsu, że będzie trochę czuć jeszcze ten sos katsu, tak nie wiem dlaczego tak jakoś pomyślałam. To jest lepsze. Ten przepyszny, ten taki zwyklak. Z rybą by była Rewelacja. rewelacja. Tutaj jest po prostu średniawka. Nie jest, no średniawka. Dużo lepsze niż sushi na stacji w Birmingham, które jedliśmy w tych gotowcach. To jest dużo, dużo lepsze. Naprawdę mają tutaj smak skurczybyki. Ale no czemu nie zamówiłaś ryby? Że moja żona nienawidzi sashimi, ja bardzo lubię. Kawał po prostu ryby na ryżu, nic więcej. Uwielbiam. Zwłaszcza okoń, jak jest. Łosoś może nie istnieć dla mnie w ogóle. Dobra, moi drodzy, zjedliśmy dość dużo. Zostało się sushi, dosłownie tyle.
Ale zobaczcie na to pudełko, nawet to pudełko po prostu jest coś pięknego. Uwaga do detali, do szczegółów jest tutaj po prostu na wysokiej klasie. I doczytałem, że to miejsce ma chyba 17 punktów, także jeżeli jesteście z Anglii i chcecie spróbować dobrego sushi, Maki and Ramen godny polecenia. Dużo lepszy niż Wagamama. Dużo lepszy niż Wagamama, moim zdaniem. I ten ramen jest bardziej... I drą się cały czas, to jest Esencjonalne bardziej. bardziej esencjonalny. No więc, moi drodzy, żeby nie było, najedliśmy się jak świnki znowu, ale ja bardzo lubię japońskie mochi. I mają tutaj jako deserek robione na miejscu, więc no chyba trzeba skorzystać. Także mają tutaj mochi. Jadłem mochi tylko i wyłącznie mrożone. No bo to są lody, to zawsze jest mrożone. Jadłem tylko takie, wiecie, Marketowe. kupne, marketowe, które no z oryginalnymi pewnie nie mają nic wspólnego, więc spróbujemy jak to powinno smakować, chociaż to mogą być też mrożone, zrobione gdziekolwiek, nie wiem, nie będę zgadywał, myślałem, że zrobione są tutaj, Jola powiedziała, że pewnie nie. Także dobra, będziemy próbować mochi, wzięliśmy 3 mochi, każde w innym smaku. Takie 3 kulki kosztują 6,90. 6,90 za deserek. No, Mają jeszcze inne, ale no nie mają. mają, ale nie mają dzisiaj, także zostały się tylko mochi. Będziemy próbować mochi. Mochi. You don't look very impressed. Małe te picikłaczki takie. Mochi. To będzie kokonat? Nie. Chociaż to jest kokonat, bo widzę wiórki. Mochi, Czyli to jest waniliowy. deserek waniliowy. Mochi smakuje jak ciasto pierogowe, które nie było ugotowane. I w środku są po prostu lody. Tu miałem waniliowe. To jest takie dość dziwne danie, bym powiedział. Dziwny deserek, bo te ciasto to jest taka ciągutka. Mówię, tak jak surowe ciasto pierogowe, można powiedzieć. Absolutnie nie. No jak nie? Tak się ciągnie fajnie. Taki żelek, ale nie ciasto pierogowe. O, Czekoladowy dobry? gorzka czekolada. Nienawidzę. Ale jest pyszne. Ale waniliowy dobry, ma kawałki takie kropeczki wanilii, żelenka wanilii. Wyczuwalna jest. To jest fajne. Czyli ciągutek z lodem czekoladowym. Czekolada gorzka, której nienawidzę. Tu jest naprawdę fajna. Czuć tą czekoladę, czuć te kawałki kołką. Zupełnie coś innego. Inny level czekolady. Smaczne to jest. Takie podobne bardzo do tego, co jedliśmy z marketów, nie ma się co okłamywać. Ale trochę mnie jednak obrzydza ta otoczka taka gumowa. Nie wiem czemu. No i ostatnie kokosowe i zobaczcie, to jest ta żelka. I dlatego właśnie wiesz, dlaczego mi to obrzydziło? Wiem, No właśnie. ze względu na tego kelnera. Tak, no. Kokosowe? To czarne. Mega. Czarne jakby normalnie kakao jadła. A kokosowe? Kokosowy to jest ten sam lód waniliowy, tylko popruszony biurkami kokosowymi. Nic więcej. Czy to jest moje ulubione danie? Deserek? Nie. A mój i tak i nie. Wiesz, które bardzo lubiłem? Kiedyś w Lidlu kupowaliśmy mochi o smaku ciągutka o smaku mango. I to było wybitne. Tutaj takie Na pewno nie ma różnicy między tym waniliowym a kokosowym. Marketowym a tym. marketowym, no. Żadna różnica. To mogło być z paczki, nie poczułem żadnej różnicy. Dobra, podsumowanie zrobimy na zewnątrz. Maki and Ramen. Czy polecam? Polecam. Jestem najedzony i to dość miło najedzony, tak? Tak Przyjemnie. Ja ci powiem, że nie zjadam tego ramenu, całego tego makaronu, Bo byśmy nie zjedli sushi. No, tak jestem powiem ci, że Okej. no i tak nie zjadam sushi, ty zjadłeś całego, na pewno jesteś najedzony, a ja jestem tak idealny. Budują. Jedyny minus tej restauracji, musiałem to zrobić, musiałem zwrócić uwagę kelnercy, po prostu jeden z kelnerów wchodzi i ciąga tak nosem. To było tak ohydne, to jest coś, nie wiem, może w tej kulturze to jest normalne, dla mnie nie jest to normalne ciąganie nosem. Obrzydliwe.
To było po prostu obrzydliwe i... No właśnie, to nie powinno się tak robić. Za ciąganie nosem dostaję 0 na 10. Za jedzenie? Nawet minus 11 za 10, bo to było ohydne. Po prostu ohydne. Jeżeli jecie i ktoś ciąga nosem, to jest po prostu... Za jedzenie... Niż Wagamama, wydaje mi się. Okej. No to skala od 1 do 10 muszę dać tak 8. No tak szczerze mówiąc, bo nie zachwyciła mnie jakoś tak bardzo ta kuchnia. Było ok. Dużo makaronu, mało płynu, mało warzyw w tym ramenie. Było to dobre, ale nie było to wybitne. Było to bardzo dobre, ale nie Wybitne były krewetki. tak. Krewetki by, jakby tylko krewetki miały ocenę, to byłoby 10 na 10. Tak, ale sam ramen i ten takie dobre to było, ale lepsze niż Wagamama. Muszę powiedzieć, nie było to wybitne, ale było to smaczne. I jestem szczęśliwy. A jak jestem szczęśliwy, to jest dobrze. Jestem najedzony z przyjemnością. Tak, dała nam tak trochę radości. Gdyby nie ten, Jedzenie jak daje radość, to jest bardzo dobrze. gdyby nie ten kelner, ale właśnie tak radośnie żeśmy się najedli. Tak, nie? jest- Takie właśnie dobre jedzenie. Dobre jedzenie, tak. Macie ochotę? Maki and ramen. Mają Zapraszam. 13 miejscówek. 13 miejscówek, na pewno znajdziecie swoją. Cena. A, zapłaciliśmy za to wszystko 98 funtów. Service charge jest wliczony. Zabieramy również do domu troszeczkę sushi, które nie jest sushi, bo nie jest surową rybą, a bardzo lubię. Jest to sushi, dobra, nieważne. Wiem, zaraz się zacznie wojna w komentarzach. Sushi, ale nie rybne. 98 funtów za dwie osoby w centrum Manchesteru, w Chinatown. Mi się wydaje, że jak najbardziej. Więc jeszcze jak ja powiem, że ogólnie to by nas to kosztowało około, przypuszczam, 60 funtów, no ale chcieliśmy więcej wziąć, żeby nagrać, nie? Tak. Bierzemy do domu, bo byśmy wzięli tak naprawdę 2 rameny i byśmy wzięli jeden sushi na... No i to by było na to wszystko. byłoby wszystko, także... No ale nie spróbowalibyśmy wtedy tych krewetek, Tak. które były naprawdę zacne. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień. Aha, jeszcze jedna taka ważna sprawa. Tak po cichu wam powiem, że jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, więc zapraszam. Nara. Ale by mnie zabił.